Chiny kontra USA. Bez końca słyszymy to pytanie. Kto jest lepszy? Kto wygra wyścig o dominację? Kto ma lepsze karty? Czy Chiny są dobre? Czy Ameryka jest zła? Dziś opowiem wam, co wymyśliły Chiny w 2025 roku. Długofalowo w mojej ocenie daje im to całkowitą dominację. W USA w kółko powtarzają, że są bastionem innowacyjności, że mają MIT, Stanford, Harvard, Dolinę Krzemową i że nic tego nie przebije. Tylko że Chiny są maniakami skali. Uwielbiają produkować wszystko masowo. Na tej podstawie mogę powiedzieć, że Chiny już wygrały. Tak po prostu. Tylko Stany Zjednoczone zorientują się dopiero za 20, no może 15 lat, kiedy pierwsze roczniki z tego nowego chińskiego systemu edukacji wejdą na rynek pracy. Bo Chiny właśnie uruchomiły masową produkcję przyszłych geniuszy, a w najgorszym przypadku świetnych specjalistów, którzy będą rozwijać sztuczną inteligencję, programować i naprawiać roboty. Jaki jest model edukacji w Stanach Zjednoczonych? Genialne uczelnie. MIT, Stanford, Harvard, absolutny top świata. Ale to jest elitarny i bardzo drogi klub. Rok na takiej uczelni, licząc czesne mieszkanie i życie, kosztuje zwykle od 80 do 100 tysięcy dolarów, w zależności od szkoły. Samo czesne w prywatnych uczelniach waha się między 40 a 60 tysięcy dolarów. A na publicznym uniwersytecie to niby ta wersja budżetowa. Dla kogoś spoza stanu to koszt około 28 tysięcy dolarów rocznie. Przeciętny student kończy edukację zadłużony po uszy i spłaca kredyt studencki latami. W takim modelu ogromna ilość potencjału się marnuje. Biedny geniusz z Alabamy nie zostanie inżynierem od AI, bo jego rodziny nie stać na to, by rozwinął skrzydła na świetnej uczelni. W 2023 roku amerykańskie uczelnie wyprodukowały dokładnie 57 862 doktorów ze wszystkich dziedzin. Z tego w naukach ścisłych oraz inżynierii było 38 755 doktorantów. Kluczowe jest, kto te dyplomy dostaje. Spośród wszystkich doktorantów przebywających w USA na wizach tymczasowych aż 86% to specjaliści z zakresu nauk ścisłych. W samych dziedzinach takich jak informatyka czy inżynieria ponad połowa nowych doktorów to osoby na wizach, nie obywatele USA. Mówiąc prościej, w kluczowych sektorach takich jak sztuczna inteligencja, robotyka, większość nowych doktorów pochodzi z zagranicy. Łącznie niemal 60% osób z tytułem doktora w informatyce, matematyce lub inżynierii urodziło się poza Stanami Zjednoczonymi. Czyli to słynne American Dream w wersji technologicznej zazwyczaj nie jest dla Amerykanów. Głównie opiera się na Chińczykach, Hindusach, ludziach z Tajwanu, no i reszty świata. System edukacji w USA produkuje za mało własnych specjalistów. I te braki później łata się imigrantami. I teraz dorzućmy do tego rozwijającą się paranoję. Po uruchomieniu programu China Initiative w 2018 roku odpływ naukowców chińskiego pochodzenia z USA wyraźnie wzrósł, aż o 75%. Badania pokazują, że w 2021 roku ze Stanów Zjednoczonych wyjechało ponad 2600 naukowców urodzonych w Chinach, a aż 67% z nich wróciło bezpośrednio do Chin. Wielu z nich mówi wprost: powodem jest atmosfera pracy, ciągłe podejrzenia, no i ryzyko oskarżeń o szpiegostwo. Najpierw kusisz American Dream, a później wszystko sabotujesz swoją paranoją szpiegowską i zaczynasz ich wypychać z powrotem. Źródełko innowacyjności przez to zaczyna wysychać. Badania nad młodzieżą w USA pokazują, że problem nie dotyczy tylko drogich uczelni, ale całych nowych pokoleń. Szacunki mówią, że około 2% dzieci i nastolatków między 5 a 17 rokiem życia zostaje wcielonych do gangu. W okolicach 14 roku życia członkami gangu zostaje już
kilka procent z całego rocznika. Do tego dochodzi coś jeszcze groźniejszego. Według danych rządowych Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju około 14% młodych Amerykanów w wieku 18-24 lata nie uczy się, nie pracuje, nie jest w trakcie żadnego szkolenia. Siedzą w domu albo w szarej strefie, kompletnie poza systemem. Równolegle w dół lecą absolutne podstawy. Pierwsze, ogólnokrajowe testy po pandemii pokazują, że dziesięciolatki w USA zaledwie w ciągu 2 lat straciły średnio 7 punktów z matematyki i 5 punktów z czytania na skali krajowego testu kompetencji uczniów w USA. To największy spadek w czytaniu od lat 90. i pierwszy w historii tak duży spadek w matematyce. Najsłabsi polecieli w dół jakieś 11-12 punktów, a najlepsi stracili między 3 a 5 punktów, czyli rośnie grupa młodych, którzy mają problem z podstawowym liczeniem, czytaniem i rozumieniem prostych tekstów. I to dokładnie w momencie, gdy wchodzimy w świat robotów i sztucznej inteligencji. W świecie, gdzie aplikacje społecznościowe stawiają na dopaminę i wzrasta liczba ludzi, którzy nie mogą utrzymać uwagi na jednym zadaniu dłużej niż 5 minut bez ciągłego sprawdzania telefonu. I teraz wyobraźcie sobie tych ludzi wrzuconych w świat robotów i AI. Robot zrobi pracę w fabryce szybciej, taniej, bez przerw, bez strajków i bez tej całej dramy. Najprostsze zajęcia, które kiedyś trzymały tych ludzi przy życiu, przejmą maszyny, zostaną konsumentami, ale bez dochodu. Jaka przyszłość ich czeka w takim systemie? Moim zdaniem żadna. Wróćmy do teraźniejszości. W USA mówi się wprost, że roboty zmienią wszystko. Szef Nvidii Jensen Huang opowiada, że w ciągu 10 lat wszystko, co się porusza, będzie zrobotyzowane. I jednocześnie sam przyznaje, że on będzie wtedy jeszcze bardziej zajęty. Bo im więcej automatyzacji, tym więcej pracy dla ludzi, którzy rozumieją te systemy. Tylko że sztuczna inteligencja to nic innego jak lustro dla osoby, która jej używa. Osoby kreatywne będą tworzyć szybciej, lepiej i jeszcze więcej. Osoby bierne będą wyłączać całkowicie używanie swojego umysłu, prosząc sztuczną inteligencję. Zrób za mnie wszystko. Zrób tak, bym ja nie musiał myśleć. Elon Musk idzie jeszcze dalej. W wywiadach mówi o erze obfitości. Roboty zrobią większość pracy za nas. Praca stanie się opcjonalna. Pieniądze przestaną mieć jakiekolwiek znaczenie, a ludzie będą żyć z jakiejś formy wysokiego, uniwersalnego dochodu. Dla zwykłego Amerykanina brzmi to niczym obietnica. Hurra! Roboty zrobią wszystko za nas. To mówi wam człowiek, który jest najbogatszy na świecie. Jeśli tak, to z czego weźmie pieniądze na rozwój? Dodatkowo, roboty, chipy, to wszystko jest z surowców, które daje nasza Ziemia, a większość tej brudnej i żmudnej roboty wykonują teraz Chiny. Czyli oni od teraz będą dawać te wszystkie materiały za darmo? I właśnie tu jest największe kłamstwo tego snu, bo żeby ten świat działał, ktoś musi te roboty zaprogramować, zintegrować, naprawić, gdy się wysypią. Jeśli twoje społeczeństwo jest przygotowane, to AI i roboty pomnożą jego siłę. Jeśli nie, zabiorą pracę całym pokoleniom. Spójrzmy na liczby. Już teraz badania MIT pokazuje, że systemy AI, które mamy dzisiaj, bez uwzględnienia rozwoju technologii, mogą zautomatyzować 12% całej pracy w USA. Ale to dopiero wierzchołek góry lodowej. Raport Forrestera przewiduje, że do 2030 roku sztuczna inteligencja i automatyzację wymarzą ponad 10 milionów etatów w Stanach Zjednoczonych. Jeszcze brutalniej widzi to McKinsey. Ich analizy mówią, że maszyny przejmą nawet 30% wszystkich godzin pracy w gospodarce. W badaniu Światowego Forum Ekonomicznego aż 41% firm przyznało wprost: tak, planujemy zwolnienia z powodu AI. To nie jest drobna korekta rynku. To jest tsunami, które zmyje wszystkich nieprzygotowanych do nadchodzących zmian. I w obliczu tej fali USA nie mają żadnego ogólnokrajowego programu, który uczyłby milionów ludzi, jak przejść przez tę transformację suchą stopą i nie wylądować na ulicy z kubkiem i kartką. Sztuczna inteligencja zabrała mi pracę. Proszę o pomoc. Są co prawda pojedyncze bootcampy, to takie intensywne kursy programowania, ale to kropla w morzu potrzeb.
Zazwyczaj organizują je elitarne szkoły, czytaj te drogie. To oferta dla garstki wybranych. W tym samym czasie, po drugiej stronie Pacyfiku, Chiny robią dokładnie coś odwrotnego. Po pierwsze, skala. W 2022 roku chińskie uniwersytety wypuściły ponad 50 000 doktorów STEAM, kierunków nauk ścisłych, technologii, inżynierii oraz matematyki. Podczas gdy w tym samym roku USA wypuściły niespełna 34 000 doktorów STEAM. To znaczy, że już teraz Chiny produkują co najmniej o 16 000 więcej doktorów technicznych. Z tych chińskich doktorantów prawie 60% to inżynieria, 1/3 to nauki ścisłe, reszta to rolnictwo i dziedziny stosowane. To nie są poeci, to są ludzie od maszyn, algorytmów i fabryk oraz projektowania nowych maszyn i całej kreatywności technicznej, jaka napędza dzisiejszy świat. Chiny już teraz zakładają, że roboty wejdą wszędzie. W Chinach policja spaceruje w towarzystwie robota. Wygląda jak taka kula. Widziałem też małe roboty psy oraz coraz więcej humanoidalnych robotów, które świetnie trzymają równowagę, a szereg czujników i kamer pozwala im już podnosić paczki i wykonywać zadania, które do tej pory uchodziły za niemożliwe do automatyzacji. W domach starości, gimnastykę i wiele innych zajęć dla starszych osób prowadzą roboty. Wydają jedzenie na stołówce, sprzątają. Lista funkcji jest cały czas poszerzana. Chiny już szykują całe pokolenia do fabryk i do usług. Przygotowują się, zanim ta wielka zmiana nastąpi. Choć u nich już postępuje. Czym skorupka nasiąknie za młodu, w Chinach 9-letnia edukacja jest obowiązkowa i darmowa w szkołach publicznych. Wczesne pokrywa państwo. W 2024 roku Ministerstwo Edukacji ogłosiło listę 184 szkół podstawowych i średnich wybranych jako bazy AI. Tam dzieci uczą się konkretnie robotyki, algorytmów, pracy z systemami inteligentnymi. Oficjalny cel zapisany w dokumentach rządowych jest prosty. Do 2030 roku każdy uczeń szkoły podstawowej i średniej w Chinach ma mieć praktyczne kompetencje z pracy AI, tak zwane AI literacy. Do tego dochodzą programy przekwalifikowania dla dorosłych. Chińskie plany mówią o milionach pracowników, którzy mają być przesunięci z prostych prac do obsługi i nadzoru automatyzacji. Tymczasem w USA roboty mają wszystko zrobić za nich, ale nikt masowo nie szkoli ludzi, którzy mieliby je obsługiwać. To prosta droga do bezrobocia i gniewu. W Chinach, gdy robot wejdzie na linię produkcyjną, będzie obok niego stał technik, który od dziecka uczył się programowania i będzie miał gwarantowaną przez to pracę. Czy wszystko w Chinach jest takie wspaniałe? Nie. Byłem kiedyś na placu Tiananmen. Wtedy było to muzeum absurdu i propagandy. Bilet dodatkowo kosztował więcej niż do wielu innych ciekawszych miejsc. Najpierw bilet, myślę. Dobra, trochę drożej, ale pewnie warto. Wchodzę, pierwsza bramka jak na lotnisku. Przetrzepali mnie na wszystkie możliwe sposoby. Przechodzę 3 metry, druga bramka. Kolejne 3 metry, trzecia bramka. 3 kontrole, a ja nawet nie wszedłem do środka. Wchodzę po schodach, czerwony dywan. Co pół metra stoi uzbrojony żołnierz. Myślę sobie, tam muszą być skarby, jakich świat nie widział. Chodzę i po jednej stronie wisi obrazek Mao puszczający gołąbki, po drugim Mao rzuca cukierki dzieciom. Koniec. Wygodne fragmenty zostają. Niewygodne się wycina. Nie mówią całej prawdy, ale kult jednostki i do tego niedouczonej nie ma prawa więcej u nich rządzić. Jeśli ten temat Cię ciekawi, zobacz koniecznie mój film Chiny, akcja, dominacja. Ale wróćmy do skali. Chiny mają 1,4 miliarda ludzi. To skok cywilizacyjny. Jeszcze w 1949 roku na starcie komunistycznych Chin 80% społeczeństwa było analfabetami. 400 milionów ludzi nie umiało nawet czytać. A dziś wśród młodych ludzi w wieku 15-24 lata analfabetyzm wynosi 0%. W ciągu 2 pokoleń nauczyli czytać 1 miliard ludzi. W tym samym czasie w USA analfabetyzm funkcjonalny rośnie. Jeszcze większa przepaść jest w bezpieczeństwie. W USA wskaźnik przestępstw ogółem to prawie 7 000 na 100 000 mieszkańców. To plaga systemowa. A w Chinach
363 przypadki na 100 tysięcy. To prawie 20 razy mniej, nawet przy ich gigantycznej populacji. W całym 2023 roku w Chinach procesowano niecałe 100 tysięcy przestępstw nieletnich. W USA, które są 4 razy mniejsze, aresztuje się setki tysięcy nieletnich rocznie. Fizycznie w Chinach jest mniej młodocianych bandytów niż w Stanach. I co najważniejsze, recydywa. W Chinach tylko 2,2% młodocianych przestępców wraca na drogę przestępstwa. W USA system więzienie-ulica mieli tych samych ludzi w kółko. Więc masz dwa światy. W jednym państwo płaci za to, żebyś uczył się robotyki i sztucznej inteligencji, a szansa, że trafisz do gangu jest marginalna. W drugim państwo nie ma pomysłu na edukację, a szansa na to, że skończysz jako analfabeta, kryminalista albo będziesz bezdomny jest realna i cały czas rośnie. Jedni będą mieli przyszłych specjalistów nauczonych pracy, a drudzy gęby do wykarmienia z żądaniami, ale całkowitym brakiem umiejętności. Przełóżmy to na obraz. Masz kraj z ponad 1 miliardem ludzi. Jeśli z każdego rocznika weźmiesz nawet tylko kilka procent i przepchniesz ich przez ścieżkę robotyka, sztuczna inteligencja, inżynieria, to mówimy o milionach uczniów, którzy od 6-7 roku życia mieli kontakt z logiką algorytmiczną. Kiedy za 12-15 lat te roczniki wejdą na rynek pracy, to w Chinach będziesz mieć całe pokolenie ludzi, którzy traktują programowanie, robota jak coś naturalnego. Jak my pisanie długopisem. Co najważniejsze, te najsłabsze osoby będą przygotowane systemowo, by w nowych warunkach sobie poradzić. I albo być kołem zamachowym rozwoju, albo małym trybikiem w maszynie, ale takim, gdzie nikt nie chodzi głodny, ani nie jest bezrobotny. A jak w tym wszystkim wypada Polska? U nas w tym kluczowym wieku między 2-12 lat, kiedy nasz umysł chłonie wiedzę jak gąbka, system praktycznie nie istnieje, jeśli chodzi o nowe technologie. Dzieci wciąż uczą się z przeładowanych podręczników, bez praktycznych zajęć z programowania, robotyki, pracy z danymi. Politycy kłócą się, jaką wersję historii wgrać do głów kolejnego rocznika, zamiast dogadać się, jak wprowadzić AI i logikę do zwykłej podstawówki. Rodzice rozwiązują często durne zadania z dziećmi, zaprzęgając już teraz do tego ChatGPT, czyli piszą swoim dzieciom usprawiedliwienie na wyłączenie myślenia. Ci ambitni zapisują dzieci na masę zajęć dodatkowych, ale by tak można było, potrzeba strasznie dużo gotówki. To inny rodzaj elitarnego klubu i brakuje w tym wszystkim efektu skali. Wyniki programu międzynarodowej oceny umiejętności uczniów pokazują, że w Polsce 15-latkowie wciąż są powyżej średniej OECD, ale trend jest spadkowy. W matematyce, czytaniu i naukach przyrodniczych cofnęliśmy się do poziomu sprzed kilkunastu lat. Odsetek uczniów, którzy nie osiągają nawet minimalnego poziomu, wyraźnie wzrósł. To znaczy, że przewaga, którą dotychczas mieliśmy nad światem, zaczyna topnieć. Na wyższych uczelniach mamy wciąż świetnych specjalistów, ale gramy w drugiej lidze. Uniwersytet Warszawski jest w 4. setce świata, Jagielloński w 5., 6. Do tego dochodzi demografia. Między 2012 a 2025 rokiem liczba mieszkańców Polski spadła aż o 1,2 miliona. W samym 2025 roku ubyło nas prawie 160 tysięcy ludzi, a współczynnik dzietności spadł do jednego z najniższych na świecie. Badania pokazują, że my nie tylko tracimy ludzi, ale zaraz ci, którzy zostaną, mogą stracić pracę. Według raportu Polskiego Instytutu Ekonomicznego już teraz ponad 3,5 miliona Polaków, czyli co 5. pracujący, wykonuje zawód silnie zagrożony przez AI. Jeszcze gorszy scenariusz rysuje McKinsey. Do 2030 roku automatyzacja może przejąć czynności wykonywane przez ponad 7 milionów Polaków. W samej Warszawie według OECD prawie połowa wszystkich miejsc pracy jest na celowniku algorytmu. W Polsce może nie kończysz studiów z gigantycznym długiem finansowym jak w USA, ale kończysz z czymś gorszym, z papierem bez pokrycia w przydatnych umiejętnościach.
a co do tego dochodzi plaga coachingu kariery. Eksperci od motywacji radzą: papier przyjmie wszystko, wpisuj co się da, a później się nauczysz. Efekt? Pamiętam, jak korporacja, w której pracowałem, szukała ludzi z dobrym angielskim. CV, co druga osoba miała wpisane poziom zaawansowany. A weryfikacja? Okazało się, że ci ludzie nie potrafili sklecić 3 prostych zdań. Firma musiała zmienić swoją taktykę. Mój szef ze Stanów dzwonił do mnie na partyzanta, żeby sprawdzić, czy naprawdę potrafię rozmawiać. To pokazuje, co jest w tych tysiącach CV. Dlatego pracodawca nie chce inwestować w świeżaka. On nie chce tracić prawie 70 000 rocznie na niepewnego pracownika, który nic nie umie, a za pół roku powie: dzięki za szkolenie, zmieniam pracę, bo od teraz należy mi się więcej. W takim układzie firmy ograniczają się do niezbędnego minimum. W niedalekiej przyszłości mówimy o kolejnych milionach ludzi, których praca za chwilę stanie się zbędna. Chyba że zaczną się przekwalifikowywać. Politycy co prawda produkują strategie i jeżdżą na konferencje do Brukseli, gdzie opowiadają o wyzwaniach, ale w praktyce w polskiej szkole czy urzędzie pracy nie zmieniło się absolutnie nic. Zazwyczaj politycy zdobywają głosy, bo opowiadają o tym, co będą robić, ale później nie robią tego, co powinni. Czyli my robimy dokładnie odwrotnie niż Chiny. Tam rośnie liczba dzieci uczonych AI i robotyki. U nas maleje liczba dzieci w ogóle. Tam budują masową bazę przyszłych inżynierów. U nas nawet nie mamy ogólnokrajowego programu, żeby w podstawówce uczyć logiki i pracy z maszynami. I potem zachodzimy w głowę, jak stary kontynent ma konkurować z chińską innowacyjnością, skoro nie mamy ani kadr, ani taniej energii, ani planu na to wszystko. Amerykańscy miliarderzy powiedzą: praca będzie opcjonalna. Polscy politycy powiedzą: jakoś to będzie. A ja powiem: gówno z tego będzie.